Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i dzisiaj porozmawiamy sobie o Plutonie. Ten, który wyszedł z retrogradacji i wszedł w ruch prosty. Oczywiście bardzo pozorny, ale trzeba to przyjąć, że tak jest. Nasz kosmogram oczywiście tak wygląda. Nasz Pluton znajduje się w tym miejscu, nie wiem czy Państwo widzą, tutaj jest znak koziorożca i to jest na 10 październik, na 10 październik 2023 rok. W tej chwili mamy już 15, także mam chwilę wytchnienia, ale to wiemy z czym związane. Nasz dokładnie Pluton znajdzie się na wejściu do znaku koziorożca dokładnie 21 styczeń 24 rok. Ale to nie jest koniec bajki. Koniec bajki, poszedłem troszeczkę dalej i niech Państwo sobie wyobrażą, że nasz Pluton znowu szedł w retrogradację i wrócił się do tej pozycji dzisiejszej i to jest 2 maj 2024. Tylko proszę zwrócić uwagę, że Pluton wrócił do Wodnika, czyli przeszedł siebie i jeszcze wrócił do tej pozycji, z której wyszedł. Jak to tłumaczyć? Bo to znaczy, że nasz Pluton będzie wracał do tej historii, która jest w tej chwili, która się wydarza. Czyli mamy dosyć sporo czasu na rozegranie tych wszystkich działań. Czyli ten Pluton jest w ruchu prostym, ale bierze swoje elementy z tego właśnie okresu. I dlatego też wolałbym, ja nie będę komentował, tylko dam daty, gdzie cofniemy się z tym Plutonem do przeszłości. Ale tylko datami. Dlaczego nie chcę omawiać tego? Bo będziemy omawiać sobie w trakcie. Dlatego, że są to lata i są to... Przynajmniej ten film by musiał trwać około 2 godzin albo 3 godzin, żeby omówić wszystko w miarę dokładnie. Jeszcze nie. Dlatego, że jest to droga naszego życia. Mimo to, że sięgamy do historii, sięgamy do tych wszystkich spraw, które już były i właściwie nas nie dotyczą, a jednak tak szalenie są otwarte dla nas, bo one otwierają przed nami historię tą, która była, ale jest zasada w naszym życiu, że historia kołem się toczy i powtarza się cyklicznie mniej więcej to samo. I z tego wynika, że dobrze jest znać historię, aby nie popełniać tych samych błędów, bo jeżeli popełnimy te same błędy, wrócimy w to samo miejsce. To, co ja tłumaczę wszystkim, że jeżeli znajdujemy się na pustyni, wiemy, że lewa noga idzie troszeczkę dalej i ta lewa strona jest taka troszeczkę większa. Wiemy, że mamy asymetrię w naszym ciele i w związku z tym zawsze idąc po pustyni wracamy w to samo miejsce. I teraz trzeba by było zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wracamy na to samo miejsce, to możemy z tego skorzystać, dlatego że wiedząc, właśnie po to nam jest ta historia, żebyśmy od czasu do czasu zmienili tempo kroku, czyli
o chwilę krócej. I to jest właśnie ta retrogradacja, która nam pokazuje, że możemy w tych okresach właśnie naprawić wszystko, co żeśmy zniszczyli. I teraz właśnie mimo to, że była ta retrogradacja Plutona, mamy czas, bo on wróci do tych samych czasów. I pamiętajmy o tym, że Pluton ma taką charakterystykę odbudowywania wszelkiego działania. Mało tego, jeżeli jest brak Plutona, nie ma możliwości rozwoju. W kosmogramie, jeżeli Pluton nie tworzy jakichś działań, wtedy właściwie jest tak zwany marazm, który jest niezdrowy, chociaż według chińskiego powiedzenia, że no ale obyś nie żył w ciekawych czasach, i to jest prawda. Ale jeżeli już żyjemy w tych ciekawych czasach, to musimy gdzieś znaleźć sobie jakąś radość. No więc ta radość jest fantastycznie umotywowana, pokazana właśnie przez planety i dlatego też wrócimy za sekundę do przejścia przez te daty, a te daty sobie przy okazji kiedyś omówimy, albo też nie, bo każdy z nas przecież ma Wikipedię, może spisać sobie te daty i przeanalizować, a mniej więcej dlaczego warto? Dlatego, że po pierwsze nasza świadomość się wtedy bardzo powiększa, bo szukamy, że zajmujemy sobie czas tymi naczelnymi sprawami, a nie takimi jakimś oglądania beznadziejnej telewizji, której już nie oglądam od ponad, no powiedzmy, że 20 paru lat. Nie posiadam telewizji i nie mam zamiaru. Nie mam zamiaru posiadać, dlatego że dzisiaj, kiedy idę do znajomych i siadam, bo tam telewizja króluje, czuję się, jakbym się przeniósł w tamte czasy. Naprawdę, spróbujcie 4 miesiące nie oglądać, bo ja wiem, że są niektórzy zarażeni oglądaniem telewizji, muszą oglądać, nawet są po 3 telewizory w jednym mieszkaniu. Jakby można było, tej w łazience by wisiał, a też spotkałem się z takim czymś, że w łazience był telewizor, ale nie dlatego, bo też się zapytałem, czy to jest aż tak niebezpieczny dom, a nie. Okazało się, że posłuży jako monitor i tam była ta maszyna do tworzenia potu. I były maszyny, ponieważ to była willa, no i był po prostu służył jako monitor, a właściwie jako trener, ponieważ tam były te programy, w których można było trenować. Ale jednak pamiętajmy o tym, że czasami korzystając z tych dóbr cywilizacyjnych wpadamy w tak zwaną pętlę, a jeżeli jesteśmy spoza tej mentalności tych postaci, które tworzą właśnie takie pomieszczenia, jesteśmy po prostu zaskoczeni, że aż tak dalece można poddać się inwigilacji. No bo tak to trzeba nazwać, bo jeżeli ja nawet w łazience nie mam intymności, to gdzie jest ta intymność? I teraz warto przejrzeć te daty sobie, zobaczyć i bardzo proszę, zróbcie opis, jeżeli tylko możecie, co myślicie o tym, jak wygląda to wasze spotkanie z królewską wiedzą, która jest tak szalenie istotna. Rozpoczynamy. Pierwszą datą, jaką bym chciał tutaj pokazać Państwu, to jest oczywiście Pluton, który przemierzył od swojej pozycji aż do pierwszej kwadratury. Co to znaczy pierwsza kwadratura? Po prostu cofamy się o jakiś okres i teraz Pluton z miejsca swojego, czyli tutaj mamy kosmogram oczywiście tego działania, pamiętamy o tym, i wrócił przeszedł tutaj do kwadratury, więc z koziorożca przeszedł do
wagi. I to jest, nie patrzmy na miesiąc, bo to nie jest istotne, ponieważ to jest czasookres, ale gdyby ktoś chciał, to jest dokładnie lipiec 84 rok. 1984. Pierwsza kwadratura. Kwadratury nie są groźne, ale pokazują pewne zasady, pewne działania, które warto by było wyobrazić sobie albo przetransformować w sobie. Oczywiście będziemy, jeżeli tylko będzie możliwość, na pewno bym chciał, dlatego przydałby się historyk, który świetnie zna historię i mógłby po prostu podjąć tę tutaj historię. Mamy 84 rok, teraz w związku z tym, że chciałem, aby można było podłączyć także retrogradację, więc dokładnie tutaj mamy lipiec, a tutaj już mamy wrzesień, 83 rok, to mamy czwarty oczywiście, a teraz 83, kiedy Pluton kończy retrogradację właśnie w tym okresie. I co się stało między 1984 a lipcem, a wrześniem 83, czyli 83 jako pierwszy i możecie przejrzeć sobie ten okres, jakie wydarzenia się zdarzyły. Teraz następnie mamy, kiedy Pluton już się znalazł w opozycji oczywiście i to jest dokładnie, wyobraźcie sobie, do daty 11 październik 2003. Mówimy cały czas o 11 październiku. I w opozycji do tej daty wyobraźcie sobie, że mamy dokładnie kwiecień 39 rok. Teraz nasz Pluton wszedł, także wyszedł z tej retrogradacji i wszedł, to jest dokładnie 38 kwiecień, czyli od 38 roku, od kwietnia do kwietnia 39 roku był Pluton w retrogradacji i ta retrogradacja miała wpływ. Czyli to jest ten sam okres, który teraz przeżywamy i warto by było go lekko zanalizować. Jeżeli przejdziemy do następnej kwadratury, to proszę zwrócić uwagę, że to jest 1853 rok. Sprawdźcie. I właśnie ta retrogradacja rozpoczęła się rokiem 52, styczniem. I tu jest styczeń, i tu jest styczeń. Także mamy od 52 do 53. Wszystkie wydarzenia w tej chwili przejdą przez założeniu nasz życiorys z tamtych lat, chociaż jest to ta kwadratura, bo najpierw jest kwadratura pierwsza, później jest opozycja i znowuż kwadratura. Ale przejdziemy do... No i następne daty, które nas bardzo interesują, to jest z kolei Pluton w kwadraturze do Plutona. To jest ta już druga kwadratura, bo ta zamykająca, idąca ku Plutonowi. I teraz sobie wyobraźmy, że to jest styczeń
1851, a rozpoczął się w 1848. Czyli od sierpnia 1948 do stycznia 1951 roku. To proszę zwrócić uwagę, to jest równe, to jest sporo lat. Także proszę zwrócić uwagę na ten czasokres. Ale wisienką na tort jest koniunkcja następna. To jest, i tu proszę najbardziej patrzeć na to, bo to jest właściwie clue tego programu, który chcę przedstawić. I ja się skupię też na tym, na tych dwóch datach, bo ja te daty podam, po prostu historycznie sobie przejrzę, co ja, przede wszystkim w Wikipedii. To jest 10, czy październik, proszę zwrócić uwagę, identycznie. 11 październik 1778 rok, a ta retrogradacja rozpoczęła się dokładnie 6 listopad 1777, czyli 3 siódemki, 1777 i trwała do października 1778. Popatrzcie, jak nierówno Pluton idzie i jakie to są lata. Spójrzcie w historię Polski, spójrzcie w to, co jest najbardziej straszne, bo to jest właśnie zwieńczeniem tego, co się będzie dziać. Jeżeli popełnimy te błędy, przede wszystkim, no co tu ukrywać, ale rządzący popełnią te błędy, no to mamy bardzo wesoło, naprawdę bardzo wesoło. Ja nie patrzę jeszcze na to, dlatego że chcę, żebyście też brali w tym udział jako osoby, które są zainteresowane, jak działa królewska wiedza. Przede wszystkim to jest fantastyczny materiał do penetracji historii, penetracji tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. I jeszcze jedna rzecz, która jest chyba najważniejsza z tego wszystkiego, że jesteśmy niby wolni, a jednak planety coś nam pokazują, drogowskazy nam wskazują. Więc jeżeli my mamy możliwość jakiejkolwiek penetracji w tej całej historii, to tutaj możemy spojrzeć i podziałać sobie w tym kierunku, który byśmy chcieli. W tym kierunku dobra, szlachetności, miłości, przede wszystkim miłości i umiejętności spojrzenia w głąb i zanalizowania tego wszystkiego, co nazywamy błędami. Czy błędami historycznymi, czy błędami tutaj astralnymi też, bo Kosmo też robi błędy i wiemy o tym, że robi. To nie jest tak, że to, co stworzy Stwórca, jest wszystko dobre. To, co dobre, on kilka razy niszczył tą historię naszą. Tą naszą historię kilka razy niszczył. To nie jest tak. Jak rozpoczynacie Pismo Święte czytać na samym początku, to było złe, trzeba było od nowa. I to kilka razy. Jeżeli dobrze poczytacie, ja kiedyś z taką koleżanką, która jest teolog, zwróciłem jej na to uwagę, bo ona powiedziała, że tylko 2 razy. Ja mówię, nie. Zobacz, tu i tu. Po prostu 2 strony dalej już mamy wersety, że stworzył. I prawdopodobnie ten człowiek też istniał kilka razy. Ten człowiek, który
dzisiaj go odnajdujemy. Dlatego też mamy pewne historie. A to jest po prostu tylko fragment historyczny, który pamiętamy, świetnie pamięta Wikipedia, świetnie pamięta działanie, także proszę, przejrzyjcie jeszcze raz ten film, spiszcie sobie na kartce tę datę, sprawdźcie jak, a ja postaram się te odcinki po prostu nie tyle zreferować, co spojrzeć w Wikipedię i zrobić o tym film. Nie wiem, czy to jest gra warta świeczki, muszę najpierw sprawdzić, czy w ogóle warto, ale dla was, dla waszej świadomości, żebyście wiedzieli jak postępować, jak postępowali nasi ojcowie, gdzie zrobili błędy nasi dziadowie, chciałem powiedzieć dziadkowie. I wszyscy ci, którzy byli u steru rządów, w rządzie, a sięgamy naprawdę czasów, kiedy powstawała konstytucja. Także proszę was, przemyślcie to wszystko. Popatrzcie datami, popatrzcie tymi okresami, te działania. To naprawdę nie jest trudne. A możecie to zrobić w gronie waszych przyjaciół, w gronie waszych, po prostu jak zabawić się w grę naszego życia, bo to jest nasze życie i miejmy nadzieję, że nikt nie będzie rozgrywał nam życia, że będziemy marionetkami, czy też jakimiś innymi pacynkami, tylko będziemy wolnymi ludźmi. Bo to jest najważniejsze, to co powiedziałem, to homo sapiens, to co stworzył Stwórca i dał nam ten oddech życia. I to wszystko, co dla mnie jest najważniejsze, by pozostawić coś po sobie, by to dalej istniało, dalej funkcjonowało w tym życiu i w tej perspektywie, bo ta perspektywa jakoś się rozmazuje, przechodzi przez palce. To jest bardzo dziwne. Zostawiam was z tym problemem i powodzenia. No cóż, trzymajcie się i na rany Chrystusa. Do zobaczenia.